Cześć, dziś na kanale jest ze mną Karina. Cześć, witam Was. Karina jest dietetyczką i może trochę opowiesz o sobie? Tak, dokładnie. Jestem dietetyczką, przyjechałam do Holandii około 2 lata temu i prowadzę profil na Instagramie Dietetyk w Holandii, gdzie pokazuję, jakie są realia odnośnie zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia. Dzisiaj odpowiem sobie na kilka pytań i będą to pytania związane z robieniem zakupów i też oczywiście głównie z jedzeniem. No i pierwsze z pytań to jest takie, czy jedzenie w Holandii jest mocno przetworzone? Czy jest przetworzone? Na pewno tak, ale nie bardziej niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim, na przykład w Polsce. Na pewno wielu Polaków tutaj narzeka na holenderski chleb, który jest z pewnością dużo bardziej przetworzony niż ten polski, ale to nie znaczy, że nie znajdziemy również na holenderskich półkach zdrowego i mało przetworzonego pieczywa. To tylko tak naprawdę od nas zależy, jakich wyborów dokonamy, czy wybierzemy to zdrowsze, mało przetworzone jedzenie, czy zdecydujemy się na to bardziej przetworzone. Okej, no bo rzeczywiście dużo Polaków narzeka na ten chleb, że jest niedobry. Tak. Tak w rzeczywistości większość chlebów w Holandii jest mocniej przetworzona, ale znajdziemy również te chleby z tym dobrym składem i to wcale nie jest takie trudne, jakby się mogło każdemu wydawać. Okej. Kolejne pytanie jest takie, jakie są ceny jedzenia? Ceny jedzenia w Holandii oczywiście są aktualnie wyższe niż parę lat do tyłu, ale ja zauważyłam, że powoli Polska już również jakby dobija do tych cen, które są tutaj w Holandii. Ostatnio robiłam analizę gazetek i był taki nowy produkt z nasionami konopi w Lidlu i zauważyłam, szukałam składu tego i weszłam na stronę i zauważyłam, że też to jest w polskim Lidlu. Po czym zobaczyłam to też w polskiej Lidlowej gazetce i na przykład ten batonik u nas kosztował euro, a w Polsce kosztował 5,99, więc tak naprawdę w Polsce był droższy niż tutaj w Holandii. Czyli można tak sobie porównać. Można sobie wiele produktów porównać w ten sposób. Generalnie to myślę, że też chyba inaczej będzie wyglądała cena, jeżeli chodzi o jedzenie osób, które są na przykład mięsożerne, tak, czyli normalnie jedzą mięso, a kogoś, kto jest wegan. Jeżeli na przykład, no wiadomo, nie je mięsa, no to inaczej jego dieta będzie wyglądała i też inne będą ceny tego jedzenia. No tak, bo przykładowo kilogram piersi z kurczaka kosztuje około 10 euro obecnie, gdzie możemy w diecie wegetariańskiej lub wegańskiej zamienić ten rodzaj białka na źródło roślinne typu fasola, ciecierzyca, czy na przykład tofu, które jest znacznie tańsze niż to mięso. Czy jest duża dostępność różnych produktów w holenderskich sklepach? Myślę, że tak, że mamy dość spory wybór w różnych holenderskich marketach, ale zdecydowanie brakuje mi takich polskich marek, które na przykład w Polsce są dostępne w różnych marketach. Tutaj nie będę wymieniać, ale to są na przykład jakieś tam różne batoniki zdrowe, czy jakieś pasty do smarowania, czy na przykład w Lidlu mają swoją własną markę w Polsce, gdzie byłam w szoku, że tego tutaj tak naprawdę nie ma, jak przyjechałam. Mają swoją markę Pure. I tam można znaleźć i wędliny z super składem, czy tam jakieś parówki z kurczaka, 90% mięsa, czy 99% nawet, czy jogurty z owocami, bez dodatku cukru i bez dodatku słodzików, gdzie tutaj znaleźć jogurt owocowy, który nie ma cukru, to po prostu graniczy z cudem. Ja mam wrażenie, że oni w ogóle tutaj tego cukru to kilogramami wszędzie wkładają. No jest tak naprawdę jest, że bardzo ciężko jest znaleźć coś, co naprawdę nie ma dodatku cukru. Czy warto uważać też na przykład na keczupy, bo w keczupach jest mega dużo cukru i na przykład w takich
polskiej Biedronce albo Lidlu można znaleźć ketchup bez cukru. Tutaj w Lidlu takich rzeczy nie ma, a wiem, że wśród na przykład moich obserwatorów większość z nich lubi chodzić do Lidla, bo tam tak naprawdę jest najtaniej. Widziałam też jakiś czas temu jakaś holenderska instytucja odnośnie statystyk robiła takie badanie, w których sklepach w Holandii jest najtaniej. I widziałam, że chyba najdrożej wypadł z tego wszystkiego Albert Heijn i tam też jest moim zdaniem największy wybór, jeżeli chodzi o produkty, a zaś najtaniej chyba Dirk był najtańszy i potem zaraz potem był Lidl. I wydaje mi się, że tam może to też z tego wynikać, że jest ta niska cena na produktach, ale ten wybór jest troszkę mniejszy. To zależy też właśnie od marketu, do którego najczęściej chodzimy. Tak, ja też właśnie zauważyłam, jak mam blisko mnie Dekamarkt i Lidl, no to w Lidlu jest mniejsza ilość tych produktów, jeżeli chodzi o różnorodność i nie ma tak dużo różnych marek, a w Dece no na przykład już masz kukurydzę takiej i innej firmy, nie? Że z 3 różnych firm masz kukurydzę i cenowo one też się różnią. Też się różnią. Jest taki jakby troszkę większy wybór, tak, nie? większy to też wybór, zależy od tego, w jakim sklepie najczęściej robimy zakupy. Dokładnie. Kolejne pytanie to jest, jak nie popełniać błędów i robić lepsze zakupy? Myślę, że na pewno w robieniu lepszych zakupów pomaga nam lista zakupowa, którą sobie robimy, lista zakupów, którą robimy sobie przed wyjściem do sklepu. Po pierwsze, jeżeli pod takim względem żywieniowym i tego, co wkładamy sobie do koszyka i tego, co potem jemy. Warto mieć tą listę, dlatego że ograniczamy jakby chodzenie po sklepie, bo ponieważ mamy listę, wiemy co chcemy, idziemy po to i idziemy w konkretne miejsca, na przykład jak już znamy sklep i bierzemy te rzeczy. Jeżeli nie mamy listy, to na przykład chodzimy po sklepie, rozglądamy się, a może mi się coś przypomni i w tym czasie wkładamy do koszyka różne produkty, które tak naprawdę normalnie byśmy ich nie kupili, ale przez to chodzenie po sklepie, oglądanie jednak wkładamy do koszyka. Następną rzeczą jest niechodzenie na zakupy głodnym. To jest też bardzo ważne, bo często na głodnego kupujemy rzeczy, które szybko zaspokoją nasz głód, które dostarczą nam szybko energii, a takie produkty zazwyczaj nie są tymi najzdrowszymi. Tak, nie są odżywcze, tylko mają nas zapchać. Tak, jestem głodna, dobra, wciągnę tego batona, nie? I jak każdy z nas sobie teraz pomyśli o tym, jak faktycznie zdarza się wejść nam na zakupy głodnym, z czym najczęściej wychodzimy ze sklepu w ręce. Tak. To nie są raczej zdrowe rzeczy. Tak, niestety tak. Kolejne pytanie to jest takie, czy Holendrzy lubią gotować? Ja mam wrażenie, że nie. Patrząc na to, ile jest tych gotowych po prostu dań tam w sklepach, typu jakieś zrobione już ziemniaczki, przyprawione nawet, które można sobie podsmażyć, czy też po prostu jakieś gotowe dania do włożenia do mikrofali. Na pewno lubią dobrze zjeść, ale myślę, że lubią gotować, ale nie lubią spędzać dużo czasu w kuchni. O, to tak jak ja, może ja jestem Holenderką. Może, nigdy nie wiadomo. Wydaje mi się, że lubią gotować. Lubią dobrze przyprawione rzeczy, lubią dobrze zjeść, ale ograniczają czas spędzony w kuchni do naprawdę minimum. Właśnie przez te gotowce typu warzywa pokrojone, obrane, już gotowe do wrzucenia na patelnię. Ale według mnie to jest super opcja, bo to po prostu tak ułatwia gotowanie. Oczywiście gdyby to nie produkowało tyle plastiku, które mamy. Tak, to prawda. No, Potem musimy to wyrzucić, ale to naprawdę bardzo, bardzo ułatwia gotowanie i sama po sobie zauważyłam, że to bardzo przyspiesza. Tak samo moim zdaniem super mega opcją są też takie pudełka, w których są warzywa już odmierzone, na przykład na 2 porcje, na przykład na curry i tam masz
I mleczko kokosowe, i tam powiedzmy przecier pomidorowy, konkretne warzywa i przyprawy do tego. Więc masz wszystko, nie musisz wcale już myśleć o tym, co ty chcesz ugotować, skąd masz wziąć na to przepis, tylko bierzesz sobie takie pudełeczko, ogranicza to po pierwsze chodzenie po sklepie i ogranicza czas spędzony na zakupach i ogranicza czas spędzony w kuchni. Ja wiem chyba, o jakie pudełka Ci chodzi, że są takie opakowania i w środku masz właśnie jakąś śmietanę i na przykład jest tam rysunek też na tym opakowaniu, że to jest zupa. Tak. Albo, że to możesz sobie przygotować jakiś chłodnik też, coś takiego. To wiem, o co Ci chodzi. No, to jest fajna sprawa. Tak, tylko że tam właśnie trzeba uważać na przyprawy, które są dołączone w zestawie, bo one często mają skład tragiczny. O. Więc tutaj może warto byłoby sobie samemu po prostu przyprawić, gdzieś tam mieć tę różnorodność przypraw w kuchni i po prostu samemu pokombinować. Okej. Na pewno unikniemy dużo zbędnych dodatków. Dobra, dobrze wiedzieć. A jeszcze opowiem a propos tego, czy Holendrzy lubią gotować. Miałam okazję podejrzeć w kuchni Holendrów, bo przez jakiś czas pracowałam jako pomoc w kuchni. I uważam, że tutaj potwierdza się ta moja teoria, że oni bardzo lubią sobie przyspieszać gotowanie, bo tam w takiej dużej kuchni oni gotowali naprawdę na około 1000 osób. Tam leciało wszystko pokrojone, wszystko obrane już kupne, obrane, przyprawione. Właśnie to, co my tutaj mamy w sklepach, to tam leciało na skalę masową. O kurde. Wszystko gotowe, wszystko pokrojone. Często też na przykład jak były jakieś zupy robione, to nie było zupy, która by nie wyszła bez dodatku gotowej przyprawy typu vegeta, która ma po pierwsze mnóstwo soli w sobie, a po drugie nie jest zbyt zdrowa i jej skład jest zły po prostu. Chociaż u nas wegeta też taka popularna raczej jest w Polsce, nie? No, z jednej strony... Ja kojarzę reklamę wegety. Z jednej strony tak, już chyba nie ma, powiem Ci, już nie widziałam reklamy wegety dawno. Wydaje mi się, że już tego tak nie reklamują, chyba że się mylę, może ktoś z Was wie, to napiszcie w komentarzu. Właśnie, dajcie znać. Bo ja kojarzę z dzieciństwa. Może dlatego myślę do teraz, że wegeta jest popularna, bo w dzieciństwie się Ja już teraz też polskiej telewizji nie oglądam w ogóle, nie mam polskiej telewizji, więc nie wiem, ale myślę, że nie. Że tego już tak odchodzi się od tego, tak samo jak od kostek rosołowych, przypraw, takich gotowców. Natomiast tutaj w sklepach jest tego mnóstwo i to jest używane na ogromną skalę w różnych na pewno restauracjach i w różnych stołówkach, w pracy, na kantynach i tak dalej. Tutaj radziłabym uważać na to, co się je na takich kantynach, szczególnie, że jemy to codziennie. No u mnie w pracy na przykład zauważyłam, jeżeli chodzi o jedzenie, to mamy właśnie w ramach tego, żeby nie było nam płacone za zmianę popołudniową, za dodatki zmianowe, to mamy właśnie w kantynie jedzenie. I ja czasami jak nie mam naprawdę czasu i mi się nie chce, to zjem to jedzenie, ale generalnie staram się robić swoje jedzenie i sobie zabrać do pudełka, bo bardzo często tam są ziemniaki w formie na przykład jakichś kosteczek albo w formie takich plasterków i to wszystko jest zawsze na oleju. I dla mnie to jest na przykład za tłuste, bo ja jestem przyzwyczajona do naszych polskich ziemniaków ugotowanych w wodzie. I jakoś tak, kurde, no nie pasuje mi to jedzenie za bardzo na kantynie, bo czasami jest zbyt tłuste. Owszem, zdarza się, że zjem, ale staram się unikać. A tam na kantynie Holendrzy u Was też gotują? Czy nie wiesz? Tak. I też jak słyszę ludzi, to często niektórzy narzekają, że niedobre to mięso jest. No, ja nie biorę mięsa, więc... A nie zdarzyło się, że wiem. ktoś miał na przykład jakieś rewolucje żołądkowe po tym? Nie, czegoś takiego nie słyszałam. No bo ja tam słyszałam właśnie, że dużo osób po prostu przestało jeść to jedzenie, które tam było serwowane, bo nabawiło się mocnych problemów jelitowych i żołądkowych po takim jedzeniu. Nie każdy zniesie taką ilość dodatków chemicznych. Ale też według mnie tak tłusto, bo ziemniaki na tłuszczu plus mięso na tłuszczu,
Albo chociażby nawet jak rybę wzięłam, no to ryba też tak zrobiona, Mhm. że było czuć, że jest ciężka. Ciężka. Więc wszystko takie ciężkie, no i potem człowiek, ja przynajmniej się taka czułam ciężka po tym. Mhm. Tak miałam. No, tak jest, tak jest. Na przykład oni tam, jak pamiętam, to rybę na przykład piekli, okej, i na tą rybę sos z kartonu gotowy. Ale po co? Ryba sama w sobie jest dobra, taka upieczona. No wystarczyłoby w jakieś, no wiesz, może przyprawy więcej dać, normalne no. użyć. A tu szedł taki na przykład sos holenderski może nie akurat nie do ryby, ale do czegoś tam, sos holenderski taki w kartonie. I to szło masowo po prostu. Ja po tym gdzieś tam to spróbowałam i nigdy więcej. Ciekawych rzeczy się dowiaduję. No niestety tak jest, że tutaj może to wynikało ze względu na to, że oni po prostu mieli aż taką ilość osób do wykarmienia, że potrzebowali sobie to przyspieszyć, a może po prostu tak to wygląda wszędzie. Okej. Ostatnie pytanie. Kiedy udać się do dietetyka i jak wybrać dobrego? To jest super pytanie. Do dietetyka powinna wybrać się osoba, która cierpi na jakieś choroby, w których dieta mogłaby jej pomóc. Czyli na przykład choroby zapalne, takie jak Hashimoto, czy na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, to jest również choroba zapalna, gdzie dieta naprawdę robi dużą robotę. Tak samo na przykład choroby jelit, reflux, Helicobacter pylori. Jest tych chorób, tych problemów jest naprawdę dużo, w których dieta może poprawić stan i samopoczucie. Oprócz tego do dietetyka warto się wybrać, kiedy próbujemy schudnąć przez długi okres i albo nam to po pierwsze nie wychodzi w ogóle, albo udaje nam się schudnąć, a za chwilę z powrotem mamy efekt jojo. Bo tutaj ewidentnie widać, że coś robimy nie tak i wizyta u dietetyka w takim wypadku może nakierować nas na te dobre tory, pokazać błędy, jakie robimy i w końcu osiągnąć zamierzony efekt. Okej. A jak wybrać dobrego dietetyka, pomijając już specjalizację dietetyków, czyli na przykład psychodietetyk czy dietetyk sportowy, gdzie udajemy się w zależności od tego, jaki mamy problem, warto wybrać przede wszystkim dietetyka, który ma odpowiednie wykształcenie, czyli dietetyka aktualnie po odpowiednich studiach. Raczej w skomplikowanych jakichś jednostkach chorobowych dietetyk po weekendowym czy miesięcznym kursie nie będzie nam w stanie skutecznie pomóc, a może wręcz zaszkodzić. Widziałam tutaj w Holandii bardzo dużo różnych takich ofert, osób, w których nie ma pewności, a śmiem twierdzić, że na pewno nie, które nie mają odpowiedniego wykształcenia, żeby poprowadzić osobę od A do Z, pozwolić jej skutecznie schudnąć bez efektu jojo. Więc na to bym zwróciła przede wszystkim uwagę, żeby nie narobić sobie jeszcze więcej problemów przez nieodpowiednią tą interwencję żywieniową, a żeby osiągnąć swój zamierzony cel. Okej. Ja Ci przede wszystkim chciałam podziękować za to, że przyjąłeś zaproszenie i że mogłyśmy razem nagrać ten odcinek. Zaobserwujcie profil Kariny, dietetyk w Holandii, w którym mówi ona dużo na temat tego, co kupować i ogólnie na temat zdrowego odżywiania. No i też zapraszam do mnie na Instagrama #7tulips. Dziękuję bardzo. Dzięki za oglądanie. Piszcie w Dziękujemy. komentarzach, jak Wam się podobał odcinek. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Pa!